Czy twarda kanapa oznacza, że jest to motocykl na twardzieli? Wiesz co, nawet nie wiem, wiesz, to bardziej dla romantyków, no bo bardzo szybko masz ochotę z tej kanapy przenieść się na inną. To zaczynamy naszą wielką bałkańską przygodę. Zaczynamy po polsku na stacji Orlen. Po pierwsze od zatankowania, po drugie od zatankowania powietrza, bo Dawid zauważył, że mamy braki. Jedzie z nami Kamil, wasz Gredek na CF Moto 800, jak? 800 jak? Jak? Nie czytaj, mów z pamięci. MTX, nauczył się. Brzoza, ksywa Brzoza na Wistromie 800 DE, trochę mocno dotkniętym przeze mnie. Konrad, ksywa Kong na R1300 GS Adventure Za dobrze wygląda, muszę go trochę otaśmić. w wersji trochę, bo konradowe spodnie, konradowe kolana drażnią zbiornik. Jest z nami też Dawid, ksywa Dave, koniecznie przez J i przez W na końcu. Wygląda jak bandyta z Wielkiej Brytanii i on jedzie na Kowę 800 X Pro z napisem Adventure. Oraz Sebastian, ksywa Chudy. Sebastian schudł nam 30 kg od ostatniego spotkania. Chłopa nie ma już praktycznie. Na Tenerce 700 w wersji Rally, no bo ma wydech. No i ogólnie rzecz biorąc na Karo 5 chciałem powiedzieć, może w przyszłym roku. Karo 4, wszyscy jedziemy na takich samych oponach Metzeler Karo 4, jedziemy w tych samych kaskach, czyli Schubert E5 i mamy interkomy Cardo i jeden interkom Seny. Cardo SC Edge i Sena SC2. Dokładnie tak. Przed nami 850 km. Chcemy dzisiaj wykąpać się w Adriatyku. Nie w Bałtyku, w Adriatyku. Ruszamy z Tychów lub z Tych, jak wolicie. Przed nami cały dzień jazdy. Bęk! Co skłoniło Cię, żeby akurat zapytać o R1300 GS? A dlaczego to BMW tak przyciąga ludzi? Powiedz. Bo nie zgadzam się z tezą, że BMW oznacza będziesz miał wydatki i nie zgadzam się z tym, zgadzam się z tym, Bóg mnie wybrał. Ale Ciebie? Czy jego? Dla tych z Państwa, którzy nie wiedzą, Paweł Pszczoła puszczało jeden z najlepszych basistów w tym smutnym kraju nad Wisłą. Znaczy to znowu Twój jakiś kolega z grania, w imię ojca i to syna. nie jest aha. Ten kolega jest tu, Aha, a ja jestem tu. To nie jest mój kolega z grania, to jest mój idol. okej, dobrze. Przepraszam, jak się mówi na kogoś, kto jest przeciwieństwem audiofila? Ignorant muzyczny, o, jestem ignorantem. Ja nie wiem co to bas. Żartuję, dobra, wiem. To taka pewnie teraz będzie. Skrzywisz się. To taka gitara. Tak wyglądają nasze opony praktycznie bez przebiegu. U mnie to jest 800 km, 900 nawet i popatrzcie, jeszcze są tutaj te oryginalne znaczniki na środku. Znaczy, że było delikatnie jechane. Do 150 maksymalnie. Chwilami. Panie Brzozowski, Łubu-dubu. łubu-dubu, mamy kolejne 800 do zrobienia. Pakuj pan sprzęt, a jedziemy. Mądrego warto posłuchać.
Jakie to jest? To jest autobus, słuchajcie. Kurde, szerokie, nie? To jest autobus. Aby spakować na wycieczkę naszą całe doświadczenie turystyczne Konrada, to i naczepa 12-tonowa by nie wystarczyła. Dokładnie. Ledwie się chłopak mieści z tym Także to jest wszystkim. skompresowane wszystko. A tak naprawdę chodzi o efekt wizualny. Nie chciałem, żeby mnie było widać, jak po prostu spływam z obu stron motocykla, więc musiałem Ale zadbać o muszę się kufry zmartwić, Konradzie, odpowiedniej jakoś szerokości. strasznie mały się ten GS wydaje. Szczególnie kiedy na nim siedzisz. Ważne, no tak, Powiedzmy sobie wprost, ten świat jest dla ciebie za mały. dokładnie. Jutro lecimy na Jowisza. Co będziesz prezentował, Konradzie? To, że ten motocykl, mimo że jest wysoki, może być jeszcze wyższy. Więc jak macie krótsze nogi, to będziecie mieli jeszcze krótsze. I teraz jest 3 cm wyżej. Tak, no w ogóle tutaj na górze jest zupełnie inaczej, inne powietrze. A jest czym oddychać? Jaki jest zapas tlenu, zawartość tlenu? No, bardzo wysoko, bo najważniejsze, że unosząc się te 3 cm, cały smog widzę pod sobą. Cóż mogę powiedzieć, jestem zakochany w tej austriackiej Chince, na której się przemieszczam. To jest wielki komplement. Zgredkowi wreszcie coś się spodobało. Austriacki inżynier to powiedział o swojej piwnicy. Austriaccy inżynierowie trzymają różne rzeczy w piwnicach, oni tak lubią, taki kraj. Budują piwniczki po to, żeby konstruować motocykle. Jedziemy za naszym węgierskim przewodnikiem. Chłopak na BMC Bondzie wyprzedza na przejściach dla pieszych, na zakazach wyprzedzania. Podoba nam się ten kawaler. A między wioskami pociągnął nas 140 na godzinę szybciej niż jedziemy po autostradach. No, ma fantazję gość. Nie jedz tego! Powiedz mi co. Nie, powiedz. Nie gub wędliny, powiedz mi. Postradałbym Jedno Sopocką. zdanie o BMC potrzebuję od ciebie. Jedno zdanie o BMC. No po prostu GS. Po prostu dobrze znany GS, nowe rzeczy, nowe jakieś tam rzeczy, ale generalnie dobrze znany GS Adventure. Jedno słowo o Kowe. Niewygodne siedzenie na dłuższą metę, które straszliwie uwiera. Wysoko osadzone sety przy stosunkowo nisko osadzonym siodle, co sprawia, że kolana są dość mocno ugięte i wysokie osoby nie będą zachwycone tym motocyklem. Kontrola trakcji, która w standardowym trybie, w takim standardowym ustawieniu potrafi być na tyle ingerująca, że odcina moc nawet kiedy jedziemy po takich typowych dziurach jak na drodze klasy B. Poza tym całkiem przyzwoita ochrona przed wiatrem, jak na taką małą szybę. Jest zadziwiająco cicho w kasku. I chyba tyle. I fajnie gadający wydech. Naprawdę fajnie gadający wydech. Jak się rozgrzeje, to bardzo fajnie gada, szczególnie przy przegazówkach i przy zejściu z obrotów. Jedno zdanie o CF Moto. Jest dość ciepło od silnika. Bo mamy czerwiec. Wiem, ale wiejący węgierski wiatr to tak jak dmuchanie w żar ogniska. Tylko podgrzewa atmosferę. Podgrzewa łydki, bardzo. Jedno zdanie o Suzuki. Jestem człowiekiem przekupionym przez Suzuki. Ile ci zapłacili? Ile ci dali tym Nie, razem, ile ja żeby musiałem jechać na zapłacić, Suzuki? żeby jeździć tym wspaniałym motocyklem. Dużo pieniędzy. Tak. Nie, Wistrom 800 pali całkiem dużo, bo poddaliśmy go paliwem, więc z tej stawki 800, Kowe 800, Kowe spaliło tyle samo co... Przerwę. Brzona się nie zna i nie wie, że akurat zbyt bogata mieszanka to jest właśnie ta oszczędniejsza, żeby wyprzedzać więcej mocy, to się ujmuje paliwa. Nie słuchajcie go. Podlany jest więcej, powinien palić jakieś 10% więcej nawet. Tak mówił mi Przemek Badowski, pozdrawiam serdecznie, więc nie słuchajcie Dawida. Choć Przemek też powiedział, różnie to może być, może też palić normalnie tak samo. No, pali najwięcej z tych naszych 800, choć Kowe pali podobnie. Bez żadnej ingerencji, tak? Tak, Kowe zależnie od stylu jazdy zjada między lekko ponad 5 a 9. Przy takich prędkościach stricte autostradowych, jak zaczniecie go tak cisnąć 160-170, to zjada zbiornik paliwa na dystansie 200 km i wypija bez problemu 9 z baku.
Panie Brzozowski, przed chwilą Pan jechał na Kowę. Wrażenia. 3 zdania, na szybko. Bardzo niewygodny motocykl dla dużego człowieka. Na czymś trzeba było zejść z wagi, więc zeszli z motocykla. Siedzenie to deska tak naprawdę. Bardzo boli mnie prawe kolano i to tyle z narzekania. A, jeszcze kontrola trakcji, bardzo nerwowa. Nawet po przyjeździe po asfalcie, po nierównej drodze potrafi po prostu w pewnym momencie odciąć moc, wtedy kiedy na przykład wyprzedzasz albo potrzebujesz się napędzić. Dziwna pompa hamulcowa. Tak jak mówiłeś, ma dużo tego takiego luzu i hamulce mógłby mieć po prostu lepsze, chociaż nie są najgorsze, ale ta modulacja na pewno mogłaby być lepsza. Wszystko inne, już pojechali, to może ja powinienem powiedzieć to później, ale powiem. Moc, zawieszenie, pozycja na stojąco, wykonanie tego motocykla, prowadzenie i zwrotność, wszystko na plus. To znaczy, że jesteśmy Chorwacji. Zrobiłem tym cudem kilkadziesiąt kilometrów. No i mimo tego, że są to motocykle Kowe 800 i MTX 800 od CF Moto, są to motocykle oparte na tym samym silniku od KTM 790, no to tylko to jest punkt wspólny tych motocykli, bo tak to są całkowicie różne. Jeśli chodzi o Kowę, to ewidentnie Zgadzam się. jest to motocykl do raczej sportu i gdzieś tam 5-10% turystyki, gdzieś tam sobie wyjechać i tak dalej. Natomiast CF Moto odwrotnie, zdecydowanie bardziej do turystyki, wygodniejszy, ale i w terenie, bo był kawałeczek przejechane w terenie w tym momencie, jak żeśmy z takiego parkingu leśnego wyjeżdżali. No i też się nieźle prowadzi. Ma bardzo fajne zawieszenie, ma fajną pozycję za kierownicą. To, co mi w nim przeszkadza, to na przykład tutaj to wystające siedzenie. Ono powinno być wykrojone w tym miejscu i tworzyć jedną linię z całym motocyklem. No? Normalnie bez tej torby, tutaj nogi ci wypadają. To w ogóle nie przeszkadza. Ja na nim przejechałem 300 km w terenie na nim przejechałem i nie ma żadnego problemu. Bo trzymasz nogi na adventure'owca do przodu, a ja jestem przyzwyczajony do tego, tak, żeby trzymać za linią podnóżków, tak jak trzymają sportowcy jeżdżący enduro, tak się nauczyłem, tak jest wygodnie, tak się lepiej kontroluje motocykl, więc mi to przeszkadza. Ogólnie rzecz biorąc, tu to jest małe miki, wystarczyłoby to po prostu podciąć. Kolejna rzecz to tak bardzo duża tutaj ta konsola tych przycisków. Wiadomo, że to jest turystyczny motocykl, więc tego troszeczkę musi być, ale i tak jest to lepsze niż w Kowę, ponieważ w Kowę ja przełączając, zabierając kciuka, aby przełączyć kierunkowskazy, non-stop zaczepiałem tutaj o trąbkę. Więc ten przycisk mógłby być spokojnie o połowę krótszy, też by dawał radę. On jest po prostu ergonomicznie za długi. Jeśli chodzi o CF Moto, to Kamil kompletnie na to nie narzeka. Widocznie on jest po prostu krótszy korpusowo. Ja wystaję bardziej zza tej szyby i ona w najwyższym ustawieniu sprawia, że trzęsie mi kaskiem, Nie mam daszka. a Kamilowi nie. Nie mam daszka. No tak, jest taka różnica, że ja mam daszek, Kamil daszka nie ma, może to jest różnica. No i tyle. Jeszcze jedna rzecz, bardzo z lewej strony, naprawdę bardzo podpieka łydkę. Tutaj jest ogień piekielny, stąd bucha, z prawej strony nie. I quick shifter, jakbym miał być taki czepliwy, to quick shifter dziwnie chodzi, dziwnie te biegi słychać, czy czuć, jak one by przez coś przechodziły. Nie jest to takie pach, pach, pach japońskie, tylko takie i dopiero bieg wchodzi. Reszta, jeśli chodzi o zawieszenie, jeśli chodzi o pozycję, jeśli chodzi o wygodę, pakiet elektroniki, takie pierwsze wrażenia, no to naprawdę na plus. Możesz kupić ten motocykl, nie ma problemu. Zgadzam się. Ja wiem. Chciałem jeszcze powiedzieć, że to jest... Wsiadasz na ten motocykl i czujesz się, jakbyś był na KTM 790. Wsiadasz na tamten motocykl. Wiesz tylko tyle, że jest silnik od KTM-a, a reszta to jest pomieszanie z poplątaniem, dysproporcje, jeśli chodzi o
podnóżki do miejsca, No gdzie siedzisz, to jest po prostu... masz kolana pod uszami, jeżeli jedziesz na stojący. Ten motocykl się w ogóle nie prowadzi. Jechałem nim w terenie teraz przed chwilą, totalnie. Nie uważam, żeby on był do sportu. Jest bardzo zwrotny. Jest krótki. Jest krótki, jest bardzo zwrotny, musiałbyś się do niego przyzwyczaić. Ja też przecież w ten teren, Zawieszenie jakieś przez ma teren tam zupełnie inne. wjechałem, bo on ma zmiękczone zawieszenie, w ogóle nie ma nastawionego napięcia wstępnego. Napięcie wstępne jest wykręcone, to też dlatego można w ten sposób takie mieć odczucie, więc jak najbardziej. Jeżeli byśmy go ustawili pod siebie i trochę się w niego wkręcili, to według mnie do sportu nadaje się jak najbardziej. Natomiast CF Moto dla wyższego człowieka zdecydowanie lepiej od razu. Jeżeli masz 1,75 m i mniej, marzą Ci się adventury, kowe. Jeżeli masz 1,80 m i więcej, CF Moto lub też inne motocykle. Kowe zdecydowanie dla mnie motocykl dla mniejszych ludzi. Tak, Dawidku, Dobry tak, Dawid. Dawidku. Dobrze, Mów, BMW. póki nie zasnąłeś. Dawid spał dziś 3 godziny, dojechał do nas o 3, ja wstał o 6, bo on zawsze wstaje o 6. Tak, zawsze wstaję o 6, bo Zawsze. kto rano wstaje, ten jest niewyspany. Tak mówi stary góralskie przysłowie. A teraz, Która to kawa? nie wiem, nie liczę, ale Piąta. tej kawy jest za mało. Piąta. BMW R1300. Jest. Tak, ten motocykl tutaj. Motocykl, który jest zaskakująco mały, kiedy się na niego wsiądzie. Ta wielka krowa, ten wielki autobus, kiedy się już na niego wsiądzie, robi się bardzo mały. Co ciekawe, siedzi się na nim, a nie w nim. To jest bardzo interesujące, przy czym silnik i hamulce petarda. Jedno i drugie jest nieefektowne, za to niesamowicie efektywne. Zupełnie jak ja. Daleko jeszcze? 852,8 przejechaliśmy, zostało 27 km. Jechaliśmy 9 godzin 30 minut ze średnią prędkością 86 km na godzinę, maksymalną 166 km na godzinę. Oczywiście 166 jechaliśmy niemiecką autostradą. Pan profesor matematyki uczy. Trzeba mu ufać. Dobra, kończymy dzisiejszy dzień transferowy. Znaleźliśmy kemping, rozbiliśmy się. Proszę bardzo, jest namiot jeden, drugi. Konrad pałac przywiózł ze sobą. Chyba tutaj w tym pałacu będziemy wszystkie rzeczy trzymać, wszystkich, bo ja nie mam gdzie się pomieścić, mamy taką marną jedynkę. Kamil jest też jeszcze lepszy, bo się rozbił między motocyklami z samym materacem, będzie spał na zewnątrz. Dawid okupuje wejście do kibla, też ma pałac. No a my wybraliśmy sobie naprawdę fajną miejscówkę. Dopiero rano będzie spektakularne. Chciałem jeszcze dzisiaj popływać, ale chyba sobie już odpuszczę, bo prysznice na kot, a my nie mogliśmy się zameldować, więc rozbiliśmy się na Krzysia. Jutro będziemy załatwiać formalności. No i tak głupio by z prysznica całemu posolonemu pójść spać. Spakowaliśmy się i byśmy odjechali, a wam nie pokazał, jak wyglądał nasz kemping. Wyglądało to tak, całkiem romantycznie. Piękna zatoczka. Kemping Ujca bodajże pod Sventi Juri. Tylko ten wiatr, całą noc tak samo. Okropny. Tu już Dawid szydził, że najbardziej bezawaryjny motocykl, a to właśnie na niego pierwszego przydały się narzędzia, no ale to najprawdopodobniej niedokręcona albo ośka, albo niedokręcona kontra w napięciu łańcucha. Coś tam chrobotało. Nie naprawiamy, poprawiamy. Poprawiamy w takich okolicznościach przyrody. O. Tak jest.
Jesteśmy nad Adriatyckim wybrzeżem, magistrala adriatycka. Piękne widoki, bardzo kręte drogi. Zdecydowanie motocyklowy klimat. Bardzo dużo motocyklistów. Wspaniałe zakręty. Ukrop. Gorąco jak diabli. Za 35 stopni. W cieniu, w słońcu jeszcze więcej. No i tyle. Jedziemy do Bośni. Chorwacja Chorwacją, raczej każdy ją zna. Zdecydowaliśmy się nie jechać chorwackiego Teta ze względu na to, że jest po prostu szutrowy i taki delikatny. Chcemy zacząć już od bośniackiego, który jest większym wyzwaniem. No i to pozwoli nam możliwe, że dojechać do Czarnogóry, a może zrobić tylko Serbię. Tak czy inaczej jest super. Bałtyk Gdynia. Jeżeli zastanawiacie się, dlaczego Karl 4 to jest od jakiegoś czasu nasz uniwersalny wybór na takie wyjazdy, to jest właśnie dowód. To jest właśnie powód, dla którego Karl 4. Właśnie, te opony już zrobiły po asfalcie dość dużo. Brzoza ich tutaj nie oszczędzał. Jak widzicie, usilnie starał się je podomykać i chwilami, no mało już zabrakło. Czy jak na ten motocykl wcale nie jest takie oczywiste. Ale z przodu są wąsy. Tak, i z przodu, tak, Z tak. przodu są wąsy cały czas i popatrz, ale moja ma ponad 2000 km przebiegu. Tak, mój i komplet. zauważcie, że Ma słonik jeszcze nie ma znikł. jeszcze słonik. Słonik jeszcze nie znikł. I zauważcie, to jest nie tylko kwestia brzozy motocykla, który ma świetny zawias, bo dokładnie to samo mamy tutaj w CF Moto. To opona bardzo ładnie pracuje, prawie jej nie ubywa. To samo mamy w tenerce. Tak jak widzicie, tenerka też ładnie zjada tą oponę i fajnie klei. GS, popatrzcie jak duży, ciężki GS. Wydawałoby się, że to jest ten motocykl, który będzie tą oponę dosłownie połykał. Bo to jest najcięższy motocykl w naszej stawce. No a tutaj 2000 takiego naprawdę dość szorstkiego asfaltu nie zjadł jeszcze tej opony całkowicie. Przy czym pamiętajcie, że GS lata na naprawdę bardzo wysokim ciśnieniu, bo to też robi swoje. No i jest obładowany, no bo tutaj Konrad i kufry to jest coś, co robi swoje. No i u mnie w Kowę oponka wygląda bardzo przyzwoicie. Jak widzicie, ja akurat opony nie zamykam, ja jeżdżę na listonosza jak prawdziwy dziaders. Ja takie opony szanuję, wiem, że mi wystarczają na 12 000, Brzozie tylko na 8. Jesteśmy po szosowej jeździe, tak naprawdę, szosowej części naszej wycieczki. Powiedz mi, jak hardy się sprawdził. Jak sprawdził się hardy? Wiesz co, zadziwiająco przewiewny. Tutaj te bardzo duże panele wentylacyjne, tutaj z przodu. Panele wentylacyjne tutaj na rękawach, duży panel wentylacyjny na plecach, ale tutaj proszę jakbyś tą pokazał, to jest fajna rzecz. Tutaj mamy duży panel wentylacyjny na gdzie, co najlepsze, tutaj mamy wylot powietrza, więc to nie jest tak, że to powietrze tam wpada, tylko faktycznie kiedy jedziemy na stojąco, to przewiew jest, także... No i dodatkowo jeszcze masz tutaj, widzę, że jesteś rozpięty na środku, Tak, bo to też jest, to też jest używając twojej nomenklatury siatek. Tak, tutaj też jest siatex i zauważ, że mamy tutaj mocowania, które pozwalają te klapy odsunąć na bok, tak aby wentylacja Dobra, a te zachować. saszety na granaty, wytłumacz co to jest? Te saszety na granaty, też jest które, ciekawe. Nie, to. To jest, kochani moi, taka regulacja, patrzcie.
gumeczki są ważne i ta gumeczka ona pociąga tutaj z tyłu, jest zamocowana na plecach, dzięki czemu możecie I ona lepiej... wpływa na twoje bezpieczeństwo. Tak, możecie lepiej. Gumeczka zawsze wpływa na moje bezpieczeństwo. Gumki są po prostu czymś, co przekłada się wybitnie na wasze bezpieczeństwo. Nie kontynuuj tego tematu. Tego nie oszczędzajcie na nich. I To po prostu umiejscawia na odpowiednim miejscu ochraniacz na ochraniacz, plecy. dokładnie, ale przede wszystkim pozwala wygodniej dopasować. Jeżeli chodzi o dopasowanie, to jest rozwiązanie, które bardzo mi się podoba, czyli jednym ruchem możecie sobie to ściągnąć tak, jak wam pasuje. No ciekawe, jak się ten kubraczek sprawdzi w terenie, bo na szosie raczej jesteś zadowolony. Na szosie jestem zadowolony, przetestowałem też przeciwdeszczówkę. Tak, to jest rozwiązanie, do którego się przyzwyczaiłem, bo tutaj mamy taki haczyk, żeby nam to nie wpływało. ale tu jest jeszcze, tu są jakieś ucha, jak gdyby do dodatkowego plecaczka albo czego. Te ucha są To- do to- odblasku, który jest mocowany na plecach. Aha. Ja go nie mam zamocowanego tylko dlatego, że jak widzicie na plecach będę miał Dziurę. i worek z wodą. Dobra, jadymy, bo gorąco. Cześć! To nie bramka na autostradę, to jest granica serbsko-chorwacka. Wpuszczo nas. Jeden z nas, czyli Dawid, nie wziął ze sobą paszportu. Wziął tylko dowód osobisty. No i okazuje się, że na dowód osobisty do Bośni obywatel Unii Europejskiej wjeżdża bez problemu. Będąc solidarny z Dawidem, pokazałem dowód osobisty, żeby zobaczyć, czy mnie wpuszczą, czy nie będzie problemów. Problemów nie było. Także jeżeli jedziecie do Bośni, a nie macie, czy chcielibyście pojeździć po Bałkanach, a nie macie wyrobionego paszportu, to nic nie stoi na przeszkodzie. Jeżeli macie obywatelstwo polskie. Może jestem full załadowany, ale jesteśmy w sklepie, właściwie pod sklepem w Bośni. No i nie mogłem sobie odmówić, żeby nie wziąć takiego kiełbadrona. No i kurtka Liata idealnie go pomieści. Jeszcze tutaj na inne rzeczy będzie miejsce, może na szmapon. Jeszcze szmapon wziąłem, bo zapomniałem z Polski wziąć. Mam nadzieję, że się nie otworzy. Jak się otworzy, to będzie tragedia. Teraz jest trochę większe prawdopodobieństwo, że się nie otworzy. Graniczna miejscowość, praktycznie życie zamarło. Jedna restauracja, jeden sklep, no dwie restauracje. Zamknięte kioski. Czy czwarty, czy piąty. Widać znęcą taka. Kolejna restauracja. Coś się dzieje.
Jest kilka rzeczy, dla których warto żyć. Hip-hop to wcale nie jest nie do końca. Zobaczcie, takie widoki. Bośnia, enduro, motocykle, wyjazd, biwaki, koledzy. Może nie wszyscy, ale w większości. Zdjęcie! Jak ci się jedzie, Kądziuś, tym mastodontem po tym szlaku? Wiesz co? Dobrze się jedzie, bardzo dobrze. To nie jest motocykl enduro, to jest motocykl wyprawowy, a wyprawa polega na tym, że raz masz asfalt, a raz masz coś takiego. W niektórych krajach częściej coś takiego. I tym motocyklem da się jak najbardziej po każdej z tych nawierzchni satysfakcjonująco przejechać, gdyż satysfakcja to moje ulubione słowo, bo w życiu trzeba ją mieć. Powiem ci, że prawie że się uśmiechasz i to pierwszy raz na tym wyjeździe. Tak. Bo kończy się dzień i mam wizję kempingu. Baila que baila la luna, baila que baila mi amor. Tengo la grande fortuna de estar en tu corazón. Baila que baila la luna, baila que baila mi amor. Tengo la grande fortuna de estar en tu corazón. No i tak, jesteśmy w Bośni po bardzo kurzliwym tecie. To jest kurczę kosmos, jacy jesteśmy wszyscy zakurzeni. Dosłownie przez kilka kilometrów już wszystko było całkowicie w kurzu. Nie narzekam, informuję. No i na dzikusa jesteśmy rozbici w pięknym miejscu, proszę bardzo. Adonis jest przygotowany do kąpiłki. Tak, mamy prysznic, tak przenośny, zdecydowanie każdy ma swój namiot. Konrad jako prawdziwy GS-iarz wziął ze sobą także stolik. Nie wiem skąd on krupiera weźmie, ale obiecał, że będą jakieś zakłady tutaj, jakaś ruletka i co ty tam obiecywałeś? Poker na pieniądze? Tak, tutaj starą polską tradycją pod obrusem ukryjemy. Nie mów tylko, że dzisiejsze gacie znoszone. No nie mam sianka, mam bokserki. No. Ognisko przygotowane do rozpalenia. No i cóż, no, będziemy odpoczywać. Dzień był zdecydowanie długi. Jest pięknie. No i co, Dave, co powiesz? No powiem, że jest dobrze. Bunkrów nie ma, ale i tak jest zajebiście. Owsiankę byś zjadł, co? W okolicznościach tak pięknej przyrody i niepowtarzalnej. I tego, tamtego. Nic się nie dzieje w polskim filmie. A co to za miłe dzwonienie słychać? O matko. Mordki całe. I paskudztwo. No to okropne. Biedne. Całe muchy. Okropne. Mała miejscowość. Wiesz jaka to jest miejscowość? Tak, wiem jaka to jest miejscowość, już Ci mówię jaka to jest miejscowość. Ja już patrzyłem 8 razy jaka to jest miejscowość i nie jestem w stanie zapamiętać. Glamoć. Glamoć albo Glamocz. Tutaj nam machali wczoraj z tej restauracji, jak już przejeżdżaliśmy i stwierdziliśmy, że będzie fair, jeśli my odmachamy im pieniądzem. Straszna bida tutaj w tym mieście. Straszliwa bida. No ale ludzie szczęśliwi, rano piją wódę. Jest okej. Tak, goś przede mną zamawiał. Tak? 3. Z popitką. Co zamówiłeś, Konradzie? Zamówiłem jajecznicę z kiełbaską. I dostałeś jajka z kiełbaską. Dostałem omlet z kiełbaską, a koledzy zamówili omlet z kiełbasą i dostali omlet z kiełbasą, z tym, że w plasterkach. No i taka jest różnica. Takie są subtelności tutaj. A mnie nie stać na kulinarne. śniadanie.
No ja zamówiłem jajecznicę, ale pozazdrościłem kiełbasy koniowi i Nie ty jeden, nie ty pierwszy, nie ostatni. Znakomita kiełbasa. za całe to żarcie w tej knajpie dla 4 osób, bo Sebastian nic nie jadł, wypił sobie kawę i bezalkoholowe piwko. Zapłaciliśmy 29 euro. No, więc ogólnie rzecz biorąc po 30 zł na głowę jesteśmy objedzeni mega, więc super tanio. Polecamy Bośnię. A tankowanie w Bośni, cena paliwa to jest 2,40 ichniejszej marki, co czyni mniej więcej złoty 20 w euro. No więc zdecydowanie najtańsze paliwo na naszej trasie. Kolejny plus bośniacki. Panie Konradzie, co pan planuje? Pan planujesz sam kręcić filmy teraz. Tak, ja planuję teraz sobie pojechać na wakacje, odpocząć od towarzystwa, pobyć ze sobą i tak. I chłopaki sobie pojadą w krzaki, a ja sobie pojadę na jakieś tam serpentynki, które już znalazłem i które wydają się fajne. Konrad ma dość kurzu i absolutnie mu się nie dziwię. My też mamy dość kurzu. Jesteśmy cali upierdzieleni tym kurzem. Kurz jest wszędzie. Nawet nie jest kurz, to jest jakaś taka Taki mąka, tak. Ja się boję trochę o filtry powietrza, ale cóż, może dzisiaj na biwaku sobie sprawdzę ten filtr u siebie przynajmniej. No i co? I jedziemy. My jedziemy tetem, Konrad odbija i jedzie sobie swoją Tak, ale centraską, ale więcej, wieczorem mniej więcej równolegle do teta, z tym, że wieczorem razem zjemy kiełbachę i napijemy się wody z ogniska i kiełbasę z... Woda z ogniska i kiełbasa z czego wtedy? Z czego kiełbasa może? Z patyka. No tak. skalanie. Nie tylko tu, wcześniej zauważyłem. To są ślady po biwaku wszystko. A co to robi w tym miejscu? Rzuciło go. Konrad, Z koła tylnego. tak, Konrad się wypróżnia w czasie jazdy. To jest taka specjalna sztuka opanowana przez Konrada Podróżnika. Nie, popuściły na widok tak naprawdę jest to system BMW do wyważania kół metodą ekologiczną, którego nie ma jeszcze w innych motocyklach. SO się nazywa, shit out. Shit out albo szajse. One szajse. Dawid dorwał się, bo w ogóle jest taka akcja, że Kamil nie chce dawać jeździć swoim motocyklem, bo ma papier podpisany na niego i druga sprawa, że się przyssał dupskiem do niego, bo mu się strasznie dobrze jeździ, no ale jakoś wymógł, dogadali się, za moimi plecami nawet nie wiedziałem. No i jest. Dawidku, jak tam to CF Moto? Kamil ma rację, nie ma racji? Kamil ma bardzo dużo racji, to jest bardzo wygodny motocykl i wcale nie dziwię się, że Kamil nie chce z niego zsiadać. Bo zawieszenie wybiera te nierówności i naprawdę zmienia wszystko w magiczny dywan. W ogóle nie czujemy, że jedziemy po wybojach. Jest świetna trakcja, świetna dozowalność, jeżeli chodzi o oddawanie mocy. Jest wygodna pozycja, kompletnie inna niż na Kowę. Bo Kowę wymusza taką pozycję, gdzie jesteśmy wręcz nad przednim kołem, cały czas stoimy, a tutaj jest taka dużo bardziej turystyczna pozycja, taka, którą lubię. No kowe sportowe, jak sama nazwa wskazuje, a CF Moto zrobiło motocykl po prostu turystyczny. Ogólnie chcieliśmy unikać jakichś porównań, no bo to nie jest żadne porównanie, no ale nie da się nie rozmawiać o motocyklach teoretycznie zbudowanych na tym samym silniku, pochodzących z tego samego kraju i jeżdżących tak skrajnie inaczej. I to nie jest absolutnie tak, że CF Moto jest dobre, a Kowe jest złe, po prostu one są tak mocno inne, a my eksploatujemy te motocykle no właśnie w takiej dalekiej, no i trudnej turystyce, gdzie
CF Moto się sprawdza, a Kowę jedzie szybko, bo to też następna rzecz. Dawid jedzie Kowę i okazuje się, że Dawid jedzie Kowę i okazuje się, że Kowę naprawdę im szybciej się jedzie, tym lepiej się ten motocykl prowadzi. To jest takie dziwne, bo jest mi na nim niewygodnie, ale im szybciej jadę, tym mam wrażenie, że łatwiej łapię taki rytm, żeby z tym motocyklem płynąć po nierównościach. I co ciekawe, CF Moto całkiem inaczej oddaje moc niż Kowę, bo Kowę jest dużo bardziej agresywne. W Kowę każdy ruch manetką to jest tak naprawdę wyrwanie do przodu, a CF Moto to jest tak dużo łagodniej, dużo bardziej turystycznie. jesteśmy po dłuższym kawałku kamienistym, naprawdę wymagającym terenowo. No i robimy kontrolę zużycia opon i wychodzi na to, że Kowę zrzezało te opony całkiem znacznie. Tenerka, przepraszam bardzo, tenerka podobnie, choć wydaje się, że troszkę mniej, ale też widzimy tutaj pouszkadzane, nawet tu powyrywane kawałki, więc może nawet bardziej niż Kowę. Wistrom, gdzie uwaga, jadę na włączonej kontroli trakcji gravel, no też ma tutaj podrzezane w niektórych miejscach, nie dało się tego uniknąć. I CF Moto też wygląda to tak. No, także opony ogólnie rzecz biorąc dostają za swoje. Nie będę tutaj robił gradacji, które bardziej, które mniej. Wszystkie opony tylne na każdym z tych motocykli widać, że są zużyte. No cóż. Ja powiedziałem 107 kg na maksa. Ja bym chciał ważyć 107 kg. Pomocy jest potrzebna. Panowie, lewą stroną zapraszam. Jest błotko, choć się nie spodziewaliśmy błotka. Błotko było schowane, błotko było schowane przed świętą skorupką. Pod skorupką. Okazało się... Wyciągamy. Trzeba było tutaj poczekać, mi się...